Jeżeli to jest droga wewnętrzna, to żadne przepisy tu nie mają zastosowania, mogą sobie tutaj Państwo robić co chcą. Ja będę po prostu oburzonym mieszkańcem, który pomylił chodnik z parkingiem dla posłów. Jeżeli Pan ma takie wrażenie, że im bardziej się bezczelnie zaparkuje, tym jest to bardziej bezkarne, to nie jest mylne wrażenie, taki jest. I robią to też posłowie, rozumiem. Ja uległem mylnemu wrażeniu, że jeżeli jest znak, który mówi, tu jest przejście dla pieszych, to nie parkuje się na tym przejściu. A jest taki znak. A jest, tak, więc tam zrobił. Oraz uległem mylnemu wrażeniu, że chodnik w Sejmie jest chodnikiem. Okazało się, że chyba jednak jest jezdnikiem. A czy w czasie posiedzenia komisji doszło do jakichś wniosków, że prawo, egzekwowanie jego będzie inne, czy to była tylko dyskusja na razie? Jednocześnie nie widzimy możliwości na chwilę obecną zastosowania przepisów dotyczących parkowania, które pomogłyby tej sytuacji. Ja to zinterpretowałem tak. Ponieważ nie ma gdzie parkować, to nie możemy specjalnie karać tych, którzy parkują nielegalnie, bo oni są zmuszeni do nielegalnego parkowania. Moja interpretacja tej odpowiedzi brzmi tak. No na bocznej. Tu na bocznej. Jest za blisko przejścia. To jest przejście. Znaczy to jest marker, który naprawdę można zatrzeć serwetką tutaj na stanie. Chcemy pokazać, że także parlamentarzyści nie przestrzegamy. Spokojnie, samochód nie ma immunitetu. Nie no, ja rozumiem, robi to. Na przestrzeniach wyłączonych, na chodniku bez zestawienia. Tu się trudno pisze, wiecie co, ja nie mam wprawy takiej. Ja mam większą. Wiem, że masz większą. To jest A mam jeszcze twoje naklejki, jak chcesz. chodnik. Niż te, które miałam. Chcesz naklejkę? Nie, dziękuję. Dużą satysfakcję to daje. Jakby ktoś chciał, z boku też ładnie wygląda. Ja zazwyczaj jak z przodu robię, to robię na przedniej szybie, żeby go było widać. No tak. Tym bocznym to już tutaj, żeby... To jest. Chodnik. Jesteś pewien? Bo Jestem wiesz. pewien. No przeciśniesz się. Warszawa jest miastem chodzenia gęsiego. Ale na przykład... Mój kamerzysta, gdzie jest? Ach. Już kończymy. Widzisz, że sporo osób nam odjechało, łącznie z tym, którego miałem na przejściu dla pieszych. Że pana co pan tu wyczynia? Piszę kierowcom, którzy nielegalnie zaparkowali na chodniku. Ale to jest teren zamknięty, proszę pana. Tak, No znaczy, rozumiem, może nadal nie ma ja jak wytłumaczę. przejść. Pan Szymon Nieradka jest moim gościem, nazywam się Paulina Matysiak, jestem przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I to jest element dzisiejszego posiedzenia dotyczącego parkowania. Pewien taki sposób, żeby pokazać, że także parlamentarzyści, którzy podejmują decyzje na temat prawa, nie stosują się do obowiązujących No tak, przepisów. ale to jest teren zamknięty, proszę pani. Ale to nie do końca rozumiem. To znaczy, że chodniki nie działają? Tak by można To jest zastawić teren chodnik? zamknięty. A nie o to pytam. Należy do Teren jest w zarządzie kancelarii Kancelarii Sejmu. Aha, ale są tutaj donalne znaki, czyli to jest strefa ruchu, jak rozumiem. Czyli obowiązują przepisy, no po to one są. Byliśmy przed chwilą przy aucie, które Po co są znaki zaparkowało inaczej? na przejściu dla pieszych. Jest Po znak, to, że jest żeby przejście. parlamentarzyści mogli zaparkować. Możemy tu. Czyli te znaki, które mówią na przykład, że tu jest przejście do pieszych, służą do tego, żeby parlamentarzyści mieli Nie, gdzie zaparkować? nie. Bo nie rozumiem trochę. Nie rozumie pan, bo pan... W czym ma pan problem konkretnie? No w tym, że chodnik jest zostawiony. No niech pan zobaczy, jak tam idzie. Chodnik jest zostawiony i to jest nielegalne parkowanie. I to jest mój problem. A my dzisiaj na ten temat dyskutowaliśmy na posiedzeniu zespołu. Jak wyglądają... Mój problem polega na tym, przepisy, przepraszam. Jaki jest po prostu kłopot w całym kraju, w Warszawie, ale także tutaj na terenie No ale pani Kancelarii nadal Sejmu. czegoś nie rozumie. No tak. To jest teren kancelarii Sejmu. Teren wewnętrzny, Ale stoją tu znaki który drogowe. podlegają Przed chwilą przepisy byliśmy. kancelarii Sejmu. Czyli na terenie Sejmu można parkować w całości na chodniku. Tak. Macie w regulaminie, żeby... A można parkować... A czy można parkować przed przejściem dla pieszych? Wyznaczonym znakiem pionowym zaznaczę, nie sugerowanym. Raczej takich przejść nie ma. Są tutaj, po prawej, zaraz, tak, stały dwa. widzieliśmy. Dokładnie, Jak się idzie do budynku G. tak. Tam jest przejście dla pieszych. Jest normalnie jest znak pionowy, wszystko. jest. Też się zdziwiłem, bo wygląda na sugerowany, bo to tylko kostką, ale jest znak pionowy i tam stoją kierowcy na nim. Znaczy, my Więc
Jeżeli żeby była też jasność, bo ten, Czyli bo państwo ten marker... chcą, żebyśmy my wyegzekwowali to, żeby tu auta nie stały. Tak? mnie To jest wasz cel, tak? mnie to szokuje. Nie, po prostu. tego nie oczekujemy, tylko wskazujemy i myślę, że parlamentarzyści, którzy przyjdą, przeczytają sobie, że zaparkowali na chodniku albo na przejściu. będą tutaj parkować, bo nie ma po prostu innego miejsca, prawda? Ale proszę, mieszkamy, to jest miasto z najlepszą To w takim komunikacją razie pani publiczną w może Polsce. sobie porozmawiać z kolegami z ław, żeby nie parkowali tu na przejściu. No, Ja z Szczecina przyjechałem. No, To jest bardzo daleko. Tak, ja to 6 rozumiem. godzin Ja pociągiem. też nie chcę, żeby panowie No, mieli nieprzyjemność mało osób z wie, tego więc cieszę się. tytułu, natomiast spokojnie, to jest marker kredowy, serwetką można zetrzeć, nikt nikomu nie zniszczył auta. Napisaliśmy to na szybie. Ja mogę pokazać, czy to... I możemy Chwileczkę, zakończyć proszę tym. się nie ruszać. Dobrze. Więc to tyle wyjaśnienia. Czy coś jeszcze? od pani nie. Tak. jak tam, sytuacja rozwiązana czy nie? Znaczy, nie wiem, na razie nie postawiono mi żadnego zarzutu, że się tak No wyrażę. zarzutu generalnie nie ma, no po prostu dokonał pan takiego lekkiego aktu wandalizmu, tak? No bo Właśnie to nie jest Wandalizm musiałby bo być można nieodwracalny, a to zatrzeć- można zatrzeć palcem, więc trudno to To nazwać może pan się wandalizmem. równie dobrze przejść i zetrzeć. No, Ale nie chcę. chcę zobaczyć, bo pan, że tak powiem, Pan malował, jest moim czy... gościem. Pan jest moim gościem. Na posiedzeniu został zaproszony na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i dzisiaj mieliśmy dyskusję na temat parkowania. Nazywam się Paulina Matysiak, jestem posłanką na Sejm. I też bym chciała wiedzieć, co jest nie tak z tym, że takim kredowym markerem napisaliśmy coś na autach. Znaczy, no generalnie, no, pani poseł, dobrze mówię, tak? Pani poseł, no temat jest taki, że no niestety, no kurczę, tak jakby pani gdzieś się maluje komuś po samochodzie. Gdzieś pani źle zaparkuje, ktoś pani maluje samochodem? Markerem po samochodzie? No nie, Ja no. nie mam auta, więc mi nie Proszę zaczekać. maluje. Natomiast jedna rzecz, że właśnie o tym dyskutowaliśmy, że ten problem jest nagminny. Pana, ja normalnie zostawiam karteczkę, natomiast nie wiem, czego się spodziewać w Sejmie i pisanie karteczek zajmuje zbyt wiele czasu. Taki marker robi dokładnie taki sam efekt jak, drogi kierowco, to jest chodnik. Chciałbym, żeby pan na tym chodniku, zazwyczaj pan, może być pani, chciałbym, żeby pan na tym chodniku nie parkował. Dokładnie tak samo łatwo się Czyli usuwa, pewien tylko jest element bardziej edukacyjny. ekologiczny. Bardziej ekologiczny, bo taką karteczkę to kierowcy wyrzucają i rzucają na ziemię. Tylko tyle. No dobrze, to jakie Nadal państwo uważam- sugerowali rozwiązanie na ten problem? No bo Ale niestety, ja no nie to wiem, nie ma trwało problemu. ileś tam... No tam są puste miejsca przecież. Tam to miejsce jest zaznaczone dla delegatury całej. Dla właścicieli No bo jak auta. przyjedzie prezydent bądź tak. marszałek, no to A te też muszą mieć jakieś na miejsce chodniki, a po co zarezerwowane. chodniki budować? To jak mogli wszystko w jednej płaszczyźnie zrobić? To jest zła organizacja w No, takim też razie. byśmy Bo chcieli ja, wygodnie bo ja chodzić. uległem złemu wrażeniu, że to jest chodnik. A panowie mówią, że to nie jest chodnik. To może po prostu jestem w błędzie. Natomiast znaki sugerują, że to jest chodnik, że tu są przejścia dla pieszych, po to są tutaj słupki, które to ograniczają. Tam są powyznaczane miejsca, więc bo może ja po prostu jestem w błędzie, no nie? Natomiast no, przyznaję, że Czyli sądziłem, że to jest chodnik. I to chyba jest błąd. no Jak, generalnie, czy tu się powinienem poruszać, czy to jest strefa ruchu i czy ja mogę chodzić po ulicach? To jest z tego, co mi się wydaje, jest strefa ruchu, Ale- więc może sobie pan równie dobrze iść ulicą, skoro jest zastawiony chodnik, może pan się przynieść na ulicę. Czyli, ale jest D40 w takim razie na wjeździe do parlamentu. Czyli ten taki Wydaje mi się, że tak niebieski. jest. Nie, no to jest co Nie, innego. osobno. D40 to jest strefa zamieszkania. W strefie zamieszkania mogę chodzić wszędzie, gdzie mi się podoba, parkuję się wyłącznie na wyznaczonych miejscach. W strefie ruchu jest 30 km na godzinę zazwyczaj, ale przechodzę na przejściach dla pieszych, chyba że ich nie ma. I wtedy oczekuję, że jest chodnik. Ani jedno, ani drugie tutaj na pewno działa. Gdyby tu było D40, czyli strefa zamieszkania, to wszystkie te samochody stoją nielegalnie, bo tu nie ma żadnych miejsc powyznaczanych, a ja mogę chodzić gdzie chcę. A w strefie ruchu w takim razie to jest chodnik i oni stoją nielegalnie. No więc jakby ani to tutaj mi nie pasuje. Poza tym, powtórzę, jesteśmy na terenie parlamentu, więc trochę, ujmę to tak, nawet gdyby to było zgodne z przepisami, co mnie szokuje, wydaje mi się, że nie jest, ale no jakby tutaj trwa spór, bo jakby panowie mnie nie potrafią przekonać, a ja panów, bo nie stoimy no przy bo znaku. na każdym obiekcie generalnie no, każdy ma jakieś tam wewnętrzne zasady, tak? No to, no dobrze, ale w takim razie padło tutaj ważne rozumiem, pytanie, że czy w regulamin regulaminie Sejmu Sejmu- pozwala na znaczy, parkowanie? regulamin Sejmu Mamy nie część jestem, że tak dotyczącą powiem, tego, jak można tu parkować, jak tu kto może wjechać? Tak. To kiedyś był teren otwarty i te znaki po prostu Po tym zostały. terenie zostało. No ale to jakby nie... Z tego roku jest teren zamknięty. Jest strefa wewnętrzna należąca do kancelarii Sejmu. Czyli to jest, proszę rzecz, czyli to jest strefa ruchu, czy droga wewnętrzna?
Bo to jest kluczowe rozgraniczenie. To jest kluczowe, bo jeżeli to jest droga wewnętrzna, a nie strofa, Strefy ruchu na pewno nie jesteśmy tak biegli jak pan. to ja tylko Ale to jest podpowiem. strefa wewnętrzna Kancelarii Sejmu, tak czy inaczej. No ale nie ma w przepisach o ruchu drogowym słowa strefa wewnętrzna. Jeżeli to jest droga wewnętrzna, to żadne przepisy tu nie mają zastosowania, mogą sobie tutaj Państwo robić co chcą. I ja będę po prostu oburzonym mieszkańcem, który pomylił chodnik z parkingiem dla posłów. Jeżeli tu są jakiekolwiek inne oznaczenia, to w takiej sytuacji te samochody stoją niepierunkowo, tam właśnie pan robi wykroczenie. I ja także w sumie nie wiem, jak mam chodzić, ponieważ w sumie to nie wiem, czy mogę chodzić po tej ulicy. No chyba nie mogę chodzić po tej ulicy. Pana nie będzie gonił, jak będzie pan szedł ulicy. No panowie też nikogo nie gonią za to, że parkują nielegalnie, więc ja bym jakby oczekiwał od miejsca, gdzie się stanowi prawo, że to prawo będzie przestrzegane. No to brzmi rozsądnie. I podsumowując krótko, taki To jeszcze tak. regulaminować spraw poselskich, tak? Tam Tak, pani zgłaszała czy można od pana dokument? nie Oczywiście. zgłaszam, ale zgłoszę. Oczywiście. Ale zgłoszę, napiszę też do marszałka Hołowni. Ja tylko przypomnę, że też marszałek Hołownia bardzo. na bardzo krótko, chyba na jednym posiedzeniu wprowadził takie rozwiązania, że trzeba było parkować zgodnie z przepisami i aut było wiele mniej, ale No tak, chyba apel parlamentarzystów wywarł na nim tak dużą presję, że wróciliśmy do tej cudzysłów normalności sprzed czy poza obowiązywaniem przepisów, a nasze dzisiejsze spotkanie i ten spacer miało na celu pokazanie właśnie tego, że także parlamentarzyści, którzy stanowią prawo, tego prawa nie przestrzegają i to wszystko. Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się zbyt mocno oburzony. Chusteczką higieniczną można napis na aucie zetrzeć i spokojnie odjechać i mam nadzieję, że parlamentarzyści zastanowią się następnym razem, jak przyjadą i będą parkować. Znaczy można przyjechać tutaj przecież komunikacją miejską, niekoniecznie autem, ale dostrzegam ten problem i dziękuję, że Państwo też zwrócili uwagę, jak wygląda sytuacja. Znaczy myślę, że wszyscy parlamentarzyści wiedzą, jak wygląda tutaj sytuacja, natomiast chyba warto byłoby, żeby parlament był przykładem też dla innych miejsc. I to tyle z mojej strony. Jak rozumiem, jest jakaś Zostaniemy procedura? wyproszeni, ale wszystko jest Dobrze, okej. to Wiem, że się... Dobrze, ja Was odprowadzę, żeby już wszystko było okej. Bo jeszcze od drugiego pana Przepraszamy za zamieszanie. Tak, jeszcze pan też przygotuje dowód osobisty. Pytać o kwestię podstawową, kto te napisy wykonał. Ja. Pan się przyznaje, pan jeden, czy kolega też. Chyba kolega, mam wrażenie, że się dołączył w którymś momencie, już zaprezentuje narzędzie. To jest taki marker kredowy, znany jest z tego, że w kawiarniach się pisze na lodówkach ceny nimi, one bardzo łatwo schodzą. Pozwala w bardzo prosty i kontekstowy sposób pokazać, co dany kierowca zrobił źle w tej sytuacji. Proszę bardzo. No to jest, ten kosztuje 25 zł, więc dziękuję. Jest taką chyba dużo delikatniejszą odpowiedzią na karnego łosia, czyli nie jest wulgarny, nie jest też jakiś obrzydliwy i tak dalej. I pozwala napisać na przykład na samochodzie tutaj za rogiem, że stoi przed przejściem na pieszym. Tutaj mogę napisać, że ja mam wrażenie, że to jest chodnik. Panowie tłumaczą, że chyba to nie jest chodnik, ale ja jakoś uległem takiej pokusie, że to po tym się chodzi. Szedł pan na posiedzenie komisji, nie mógł pan przejść, zdenerwował się pan, Ja wracałem już wracali z tej komisji. ale widzę, że to pana stały rekwizyt. No to, wie pan co, Nie wychodzi pan z nim z domu raczej? nie, raczej staram się bez niego nie wychodzić faktycznie. A nie uważa pan, że to jest jakaś forma wandalizmu? Czy... Wie pan, no, wandalizm ma swoje określone definicje i to nie spełnia tych kryteriów wandalizmu. Robiłem to w towarzystwie policji i straży miejskiej. Jest to nietrwałe przede wszystkim. Rzecz, którą można zmyć chusteczką. Nie niszczy z karoserii, nie szyby, niszczy okna? nie niszczy, jakby, no, trudno nazwać wandalizmem, więc jakby mam pewną wprawę. A co tutaj się stało, jeśli chodzi o stronę... Wie pan co, to wygląda to tak, jakbym dewastował samochody, nie? Więc jakby, no, ja się nie dziwię gwałtownej... się udać do wyjścia. To ja panów też odprowadzę. Przepraszam, a to jest Państwa dzieło? Tak, To jest wandalizm, to jest nie, to nie jest to jest wandalizm. okropne. To nie jest wandalizm. Naprawdę naruszacie Państwo czyjąś własność na terenie Sejmu. Także Posłów, którzy mają pozwolenie, żeby tutaj parkować. Pana ale samochód to chce się tu znaleźć? teraz... No, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Idziemy gęsiego. Wspaniałe. No wybacz, że się trochę przeciągnęło, ale... Robiłem. No właśnie, no ale jest Przydałaby się też pewnie zmiana mentalności Polaków, no ale to jest zawsze najtrudniejsze do Tak zmiany. myślałem, proszę pana. 3 lata temu, przechodząc przez to przejście dla pieszych, musiałby pan stać i czekać, aż przepuszczą pana samochody. Był taki krytyczny moment, czerwiec 2021 roku, gdzie się wszystko odmieniło. Czy słyszał pan o Narodowym Programie Budowy Przejść dla Pieszych? Ja nie słyszałem. Czy widział pan akcję informacyjną, taką, która mówiła, jakie billboardy,
nie wiem, coś, czubówna, tłumaczą. Nie, nic nie było. Zmieniliśmy mentalność w jedną noc. Przez przepisy. Przez jedno zdanie w przepisach o ruchu drogowym. Więc wprowadzenie zmiany, które dzisiaj proponowałem, robi rewolucję kopernikańską w parkowaniu na polskich ulicach bez zmiany mentalności, bez przebudowy A infrastruktury. sprowadza się ta zmiana do? Do tego, żeby strefa była strefą. Strefę, czyli wjeżdżam do strefy i płacę za parkowanie, a nie im bardziej jestem bezczelny, tym mam mniejsze szanse na to, że zapłacę. To brzmi radykalnie, ale przyzna pan, że dość nas. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jak pewnie zauważyliście, większość tego filmu to jest dość jałowa dyskusja ze Strażą Marszałkowską na temat tego, jaka jest organizacja na terenie Sejmu, organizacja ruchu. I ja tego nie wiedziałem. Znaki, za nim poszedłem, bo znaki tego nie precyzowały oraz regulamin Sejmu także tego nie precyzował, a sprawdziłem. No, strażnicy także tego nie wiedzieli, ale teraz już wiem. Dzięki artykułowi w Stołecznej Gazecie Wyborczej wiem, że na terenie Kancelarii Sejmu do 31 stycznia obowiązywała strefa ruchu, czyli obowiązywały znaki, czyli wszystko to, co widzieliśmy na tych zdjęciach i filmie, było nielegalne. I Kancelaria Sejmu uznała, że to jest kłopotliwe i wolą to rozwiązywać polubownie, zwyczajowo. Tego typu zapisów używają w odpowiedzi, którą wysłali do redakcji i wycięli wszystkie znaki. I ta historia przypomina mi jak żywo sytuację pod Teatrem Polskim w Szczecinie, gdzie tutaj przypomnę, ale zachęcam do obejrzenia całego filmu. Od lat odbywało się nielegalne parkowanie na chodniku i jak Straż Miejska zaczęła interweniować, to dyrekcja serią kilku niezbyt poradnych ruchów usunęła znaki do momentu, w którym faktycznie zalegalizowali wszelkie bezprawie parkingowe pod swoim gmachem. Brawo dla jednych i drugich.